Dzień dobry. Dzisiaj odcinek w trochę innej formie niż ta, do której jesteście przyzwyczajeni, ale jak słyszycie, ja po prostu nadal nie mogę mówić. Więc korzystam tutaj z uprzejmości Bartka, człowieka, który ogarnia programy, komputery, sprzęty, ludzi, kontakty i tak dalej. Wszystko związane z tworzeniem treści audiowizualnych w internecie. I Bartek Dziedzic pomógł mi, użyczy mi recenzję tego oto sprzętu, czyli Holyland Lark Max. Sprzęt, który słyszycie, bo tu jest mikrofon, odbiornik jest na kamerze. Sprzęt, który pracuje u nas już parę ładnych miesięcy, a Bartek opowie Wam o tych urządzeniach bardzo, bardzo szczegółowo. Serdecznie dziękuję Ci, Bartku, za pomoc. Was zapraszam oczywiście do kanału Bartka. Zobaczcie, co on tworzy, jak opowiada, jak dobrze to wygląda, jak dobrze to brzmi. Również dzięki tego typu sprzętom. Widzimy się już niedługo. Na razie, cześć. Cześć, witam Cię serdecznie. To jest Holyland Lark Max i jest to obecnie mój ulubiony zestaw mikrofonów krawatowych, bezprzewodowych i w tym filmie powiem Ci o kilku rzeczach, które powinieneś o nim wiedzieć. Jednym z pierwszych elementów, który przykuł moją uwagę po rozpakowaniu, była niezwykle wysoka jakość wykonania. Mikrofony i odbiornik mają metalowo-plastikową obudowę i są wzbogacone o takie elementy gumowe, antypoślizgowe, które pomagają w pewności trzymania. Natomiast od tyłu mamy metalowe klipsy, które znajdują się zarówno na odbiorniku, jak i mikrofonach. Matowe wykończenie obudowy jest bardzo dyskretne i nie odbija światła, co jest dla mnie ogromnym plusem, zwłaszcza po moich doświadczeniach z błyszczącymi mikrofonami Rode Wireless Go. Do tego wszystkiego dochodzi nam case ochronny z funkcją ładowania, który jest wykonany z twardego, matowego plastiku. I po otwarciu od razu włącza się funkcja parowania, a także aktywuje się odbiornik i mikrofony. Na wyświetlaczu odbiornika pokazuje się stan naładowania każdego z nich, a także ile procent baterii zostało dodatkowo w case'ie ładującym. Jeżeli chodzi o czas pracy naładowanych do pełna mikrofonów, wynosi on 7,5 godziny, natomiast odbiornika 9 godzin. Do tego jeszcze w etui mamy zapas energii na dodatkowe 22 godziny. Kolejna rzecz to mnogość akcesoriów, którą dostaje się w zestawie. Jest ich naprawdę sporo. I tutaj, mówiąc krótko, brakuje tylko mikrofonów na kablu, bo oprócz nich mamy praktycznie wszystko. Oprócz wspomnianego case'a ładującego w zestawie znajduje się dodatkowe etui transportowe, osłony przeciwwieczne typu DeadCat i kable do podłączenia do różnych urządzeń, zarówno do smartfonów z systemem Androida, jak i iPhone'a, a także kabel mini jack 3,5 mm i kabel USB-A do USB-C. I dodatkowo, co ważne, producent dołączył magnesy do mocowania mikrofonów na ubraniu, także możecie zamocować mikrofon tak jak ja w tym momencie. I tutaj przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej rzeczy, czyli możliwości montażu. Po pierwsze, najczęstszym do tej pory sposobem, z którego korzystałem, było przypinanie mikrofonów za pomocą klipsa. Było to oczywiście komfortowe, gdy na przykład nagrywałem w bluzie czy koszuli z rozcięciem na środku. Montaż mikrofonu do t-shirtu był natomiast sporym wyzwaniem dla mnie. Zazwyczaj kończyło się to tak, że klips albo znajdował się na kołnierzyku, albo ściskał koszulkę w sposób niezbyt estetyczny. I teraz, montując Larka Max, korzystam z okrągłych magnesów z zestawu. Mikrofon ma metalowy klips, także od spodu pod ubraniem umieszczam magnes, a na wierzchu po prostu przykładam tylko mikrofon. I ma to dwie ogromne zalety. Po pierwsze, estetycznie i dobrze wygląda, a po drugie, daje 100% swobodę, gdzie chcę umieścić mikrofon na ubraniu, a także w którym kierunku chcę go skierować. W zestawie także dostaniecie dwa regulowane naszyjniki z magnesami, które także można wykorzystać jako punkt montażowy dla mikrofonów do zastosowania pod ubraniem lub na ubraniu. I oczywiście, jak już powiedzieliśmy o możliwościach montażu mikrofonu, to nie sposób wspomnieć oczywiście o jakości dźwięku. Jakość wbudowanych mikrofonów jest tutaj bardzo dobra, ale mówiąc o jakości mikrofonu wbudowanego, oczywiście warto go porównać z konkurencyjnymi mikrofonami. I tutaj próbka nagrania Larka Max z Rode Wireless Go 2. Ta książka powstała jednak nie po to, aby świętować te sukcesy, lecz raczej po to, aby pomagać przewidywać kolejne. Christensen i jego współpracownicy podkreślają, że dzięki wiedzy na temat czynników, które skłaniają klienta do zatrudnienia produktu bądź usługi, każdy menadżer może poprawić wyniki w dziedzinie innowacji, ponieważ może zacząć tworzyć produkty, które klient będzie chciał zatrudnić i za które będzie skłonny zapłacić wyższą cenę.
Teoria zadań to nowa nadzieja dla firm, które pragną się rozwijać, ale mają już dość poszukiwania dobrych rozwiązań po omacku. Dostarcza odpowiedzi na najważniejsze pytania, które od dziesięcioleci nękały menadżerów. Autorzy dokładnie pokazują, z czego wynika jej wartość prognostyczna, co jednak szczególnie ważne, podpowiadają również, jak stosować ją w praktyce w celu tworzenia lepszych innowacji. Osobiście wolę dźwięk, który nagrywa Lark, ponieważ jest dla mnie przyjemniejszy i nie brzmi tak, jakby był nagrywany mikrofonem krawatowym. Jest po prostu pełniejszy. Jednak różnice są bardzo subtelne i oba mikrofony według mnie dają bardzo zbliżony do siebie dźwięk, który mógłby jeszcze mniej się od siebie różnić, gdyby każdy z nagrań obrobić equalizerem w programie do montażu. Zasięg to kolejna rzecz, na którą wiele osób zwraca uwagę, jednak nie znam nikogo, kto nagrywa w większej odległości niż 30 metrów od aparatu i tutaj większość zestawów w tej półce cenowej świetnie sobie radzi i tak też jest w przypadku Holylanda. Ruszamy, mapy Google'a pomogą mi w zmierzeniu odległości od aparatu, tak jak mówię, w tym momencie około 2 metry. Idę sobie w tamtym kierunku, w tym momencie, tak jak widzicie, 21 metrów od aparatu, mniej więcej. Idę oczywiście plecami, więc ten mikrofon 53 metry, odwrócony jestem twarzą do aparatu. Znowu odwracam się. ...90 metrów w tym momencie mam, zielony znacznik. Idę dalej, odwracam plecami do aparatu. Teraz może sygnał doleci. 113, 130 nawet, przepraszam, 130 metrów. Około 150 metrów. Do tego jestem niżej, górka, ale oczywiście w tym momencie mnie widać, więc pytanie, czy sygnał dolatuje. 170 metrów, jestem odwrócony twarzą do aparatu, w stanie się oddalić. 220 metrów, 213, 214, tak na oko. W każdym razie nie sądzę, żeby ktoś potrzebował nagrywać aż z takiej odległości. W tym momencie nie widzę aparatu. Pomacham Wam, może gdzieś tam na powiększeniu, jak zoomuję, będę jakimś tam rozmazanym pikselem. Rode Wireless Go 2. I tak jak w poprzednim teście, znaczniki te same. Ruszamy. No i idę w tamtym. I tak mnie słychać na 50 metrach. Idziemy dalej. I mam zielony znacznik, odległość około 80-90 metrów. Że ruszamy za aparatu. Mam nadzieję, że chociaż machającą rękę Wy widzicie, jak później zoomuję cyfrowo. 113 metrów. Wireless Go 2. Tak, Rode Wireless Go 2. 200, no 207, 210 powiedzmy, coś takiego, czyli jestem w tym samym miejscu, dokładnie gdzie z Holylandem. Ważniejszym jednak testem niż zasięg jest test na odporność na zakłócenia, które mogą powodować zrywanie sygnału. Teraz czas na test odporności na zakłócenia powodowane przez inne urządzenia pracujące w tym samym paśmie 2,4 GHz. Między innymi mam taki transmitter Holyland Mars 400, który wiem, że mocno sieje. Inne mikrofony bezprzewodowe, które również pracują na tym samym paśmie. Tablet YOLO Live. I w tym momencie te urządzenia po prostu na pewno mogą wpłynąć na Holyland Lark Max, jednak wierzę, że będzie dobrze. Dodatkowo odbiorniki są w zupełnie innym pomieszczeniu, oddalonym o około 5-6 metrów i jesteśmy oddzieleni 2 ścianami, także to jest dodatkowe takie utrudnienie. Także sam jestem ciekaw, jak ten test wypadł. Kolejna rzecz to oczywiście redukcja szumów, która działa w tych mikrofonach zaskakująco dobrze. I na szczęście nie jest to funkcja, która działa zbyt mocno, jak to jest w przypadku tańszych mikrofonów, ponieważ wtedy przy zbyt mocnym ustawieniu tej funkcji nagrany głos traci na naturalności i jakości. A tutaj dźwięk w Larku jest nadal używalny. Mikrofony Lark Max, jeżeli nie mam uruchomionego systemu redukcji szumów, wystarczy jedno kliknięcie tutaj na mikrofonie. Zapala się zielona lampka i w tym momencie włączona jest już redukcja szumów i jeżeli słyszeliście poprzednio strumień za mną, w tym momencie powinno być wszystko idealnie wytłumione, także bardzo fajna sprawa. Jeżeli robicie nagrania w stylu vlogowym na zewnątrz, to koniecznie używajcie takiej osłony Dead Cat. Mocuje się ją na mikrofonie i teraz możecie porównać, jak brzmi nagranie, jeżeli używa się właśnie tej osłony. Wiele osób, które nagrywają filmy na YouTube'a czy TikToka, korzystają nierzadko z kilku urządzeń do nagrywania i co jest według mnie najbardziej istotne, zestaw Larka bez problemu łączy się z każdym urządzeniem do nagrywania, które posiadam u siebie w studio. O ile połączenie przez wyjście analogowe mini jack z aparatem dla żadnego zestawu mikrofonów na rynku w tym momencie nie powinno być problemem, to kluczowe i często problematyczne są połączenia z telefonami.
nagrań. I w przypadku połączenia Holylanda z telefonem możemy się łączyć przez wyjście USB. I jest to o tyle ważne, że jest to połączenie, które nie sprawia praktycznie żadnych problemów z kompatybilnością, a powiem Wam, że często spotykam się z pytaniami, czemu mój mikrofon nie działa z moim telefonem. To jest bardzo częste pytanie od moich widzów. Tutaj działa to praktycznie z każdą aplikacją do nagrywania oraz z różnymi modelami telefonów. Praktycznie wygląda to w ten sposób, że jeżeli potrzebuję nagrać krótki film, biorę po prostu kabel USB-C do USB-C, telefon, uchwyt Ulanzi i mam gotowy zestaw, żeby nagrać film na TikToka, Shortsa czy Instagrama, tak po prostu najszybciej jak się tylko da. I tak jak widzicie na ekranie po podłączeniu mikrofonu i rozpoczęciu nagrywania wyskakuje oczywiście informacja, że telefon korzysta z mikrofonu USB. I tutaj wspomnę o mega ważnej dla mnie funkcjonalności, czyli opcja Phone Speaker, czyli możliwości odsłuchania na głośniku telefonu nagranego filmu bez potrzeby odpinania kabla USB-C. Jest to dla mnie funkcja mega użyteczna i przyspiesza mi bardzo pracę, ponieważ za każdym razem odsłuchuję nagrany materiał i często robię powtórki nagrań. Odbiornik ma także standardowe analogowe wyjście mini jack 3,5 mm, którym możemy podpiąć mikrofon do każdego aparatu. Jeśli natomiast macie rekorder zewnętrzny lub mikser audio, który ma wejścia XLR, możecie użyć przejściówki Rode VXLR Pro do podłączenia Holylanda właśnie przez złącze XLR. Jeżeli natomiast potrzebujecie mikrofonu do wideorozmów, to Larka możecie podłączyć do komputera za pomocą zwykłego kabla USB-C do USB-C, ewentualnie USB-A do USB-C. Wtedy wystarczy w ustawieniach na przykład zooma wybrać jako źródło dźwięku mikrofon Lark Max. Kolejna ważna funkcja to możliwość włączenia nagrywania dźwięku w mikrofonach, czyli backupu na wypadek, gdyby mikrofony straciły połączenie z odbiornikiem. I w każdym z mikrofonów mamy wbudowaną pamięć, która mieści około 14 godzin nagrywania. I od razu wspomnę, że jeżeli potrzebujecie zgrać ten zapasowy materiał z mikrofonów, to wystarczy je podpiąć zwykłym kablem USB-C do komputera bądź telefonu i wtedy są one widoczne jako zwykłe pendrive'y, dzięki czemu można zgrać szybko pliki i zrobić natychmiastowy backup na dysk. Nagrywanie dźwięku może być włączone manualnie z poziomu odbiornika, ale także za pomocą przycisku na mikrofonie i to daje kolejną super możliwość wykorzystania mikrofonu jako przenośnego mini rekordera, dzięki któremu bez odbiornika można nagrać dźwięk. Cały zestaw Larka jest naprawdę bardzo prosty w obsłudze, dzięki pokrętłu i dotykowemu ekranowi. Jest to, powiem Wam, ogromne ułatwienie w porównaniu do Rode Wireless Go 2, gdzie wszystkie funkcje obsługuje się za pomocą 2 klawiszy i odpowiednich kombinacji ich naciśnięcia, co czasem, jeżeli na przykład rzadziej używacie tego zestawu Rode'a, może być naprawdę problematyczne, żeby sobie przypomnieć, jak pewną funkcję się włączało. Na odbiorniku Holylanda natomiast jest duże pokrętło, które pełni również rolę przycisku i plusem tego pokrętła jest to, że obrót jego ma wyraźny opór i słyszalne kliknięcia, które bardzo ułatwiają obsługę. A po prawej stronie jeszcze znajduje się dotykowy mały przycisk zaznaczony takim białym kółkiem. Zestaw posiada 3 najważniejsze tryby nagrywania, czyli mono, stereo i safety track. I w trybie mono oba mikrofony nagrywane są tak, że są słyszane w lewym i prawym głośniku podczas odtwarzania. Tryb ten jest używany przeze mnie, kiedy nagrywam jednym mikrofonem lub kiedy robię transmisję na żywo. Natomiast w trybie stereo możemy zmienić wzmocnienie dla każdego kanału osobno. I ten tryb stereo przede wszystkim jest przydatny, kiedy nagrywam nierówne poziomy dźwięku. Na przykład wtedy, kiedy jedna osoba mówi troszkę głośniej, a druga troszkę ciszej. Ale musicie pamiętać o tym, że nagrywanie w tym trybie wymaga późniejszej obróbki dźwięku. Jednak tak nagrany dźwięk podczas edycji naprawdę daje dużo więcej możliwości korekty poziomu głośności. I ostatnim trybem jest tryb Safety Track, czyli na jeden kanał nagrywany jest dźwięk o kilka decybeli cichszy, po to, aby w edycji można było uratować na przykład niespodziewane głośne momenty, które normalnie byłyby zbyt głośne i przesterowane. Klikając przyciskiem wstecz z tym białym kółkiem wchodzimy do menu, gdzie dla każdego z 2 mikrofonów możemy włączyć lub wyłączyć redukcję szumów, szybko wyciszyć mikrofony lub aktywować backupowe nagrywanie. Natomiast jeżeli klikniemy koło nastawów, wchodzimy do głównego menu, gdzie mamy możliwość wyboru przede wszystkim trybów nagrywania, czyli mono, stereo, safety track. Później mamy ustawienia mikrofonów, czyli mix settings i tutaj pierwsza opcja mic gain, w której możemy sterować indywidualnie wzmocnieniem każdego z
2 mikrofonów, co daje bardzo dużą kontrolę nad poziomami nagrywania. Następnie możemy włączyć funkcję Auto Record, dzięki której zapasowe nagrywanie w mikrofonach uruchamia się automatycznie i nie musimy pamiętać o jej włączeniu. Także tutaj mamy funkcję Auto Off oraz LED Brightness, której nie trzeba tłumaczyć, a także opcję Storage, dzięki której możemy zobaczyć dostępne miejsce na zapasowe nagrania w mikrofonach oraz ewentualnie możemy sformatować pamięć. Co oczywiście nie jest konieczne, bo przy zapełnionej pamięci automatycznie przy zapisie nowych plików kasowane są najstarsze nagrania. Natomiast jeżeli cofniemy się o jedną pozycję w menu, mamy jeszcze jedną opcję wartą omówienia, czyli Equalizer, czyli korektor umożliwiający regulację barwy głosu za pomocą 3 predefiniowanych ustawień. Hi-Fi to skrót od High Fidelity, czyli oznacza to, że będzie mikrofon rejestrował dźwięk z wysoką wiernością. I wybierając ten tryb, mikrofon stara się wszystkie dźwięki, które odbiera, nie filtrować i nie modyfikować. Jest to idealne do sytuacji, gdy chcesz, aby dźwięk był jak najbardziej naturalny i niezmieniony. Drugi tryb to Low Cut i ten tryb filtruje dźwięki o niskiej częstotliwości, co może być oczywiście przydatne w sytuacjach, gdy chcesz usunąć niepożądane dźwięki, takie jak na przykład szumy czy wibracje, i może to również pomóc w eliminacji dźwięków w tle, takich jak na przykład hałas wentylatora, ruch uliczny czy inne zakłócenia o niskiej częstotliwości. I trzeci tryb, Vocal Boost. Ten tryb podkreśla zakresy częstotliwości charakterystyczne dla ludzkiego głosu, co zwiększa oczywiście zrozumiałość mowy i może to być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy chcesz, aby głos mówcy był po prostu bardziej wyraźny w stosunku do innych dźwięków w tle. No i oczywiście jestem ciekaw, jaka jest Twoja opinia na temat tych mikrofonów. Daj mi znać koniecznie w komentarzu pod spodem.